pałacu za mną rozegrała się finalna bitwa północnego Wietnamu z południowym Wietnamem. Tutaj właśnie wbiły czołgi przez ten płot i przejęły pałac. I tutaj też miała miejsce największa ewakuacja helikopterowa w dziejach. To znaczy ponad, o ile dobrze pamiętam, 20 helikopterów wyleciało w pierony w jednym momencie, zbijając się z generałami na pokładzie i uciekając przed północno-wietnamską opresją. Czyli w 75. północny Wietnam wbił tutaj i zawładnął ziemią południowego Wietnamu. Początkiem XX wieku nastała kolonialna rewolucja Wietnamu. Francuzi się tu wbili i bardzo chcieli trzymać ryzy nad Wietnamem. Z kolonizacją przyszli też misjonarze, którzy wszczepili religię katolicką w struktury Wietnamu. Tak też powstała mała wersja katedry Notre Dame. Ta za mną ma jakieś 60 metrów i pochodzi spod architektury Eiffla. Tego samego, co odpowiadał za wieżę Eiffla w Paryżu. Mają dość fascynujący kawałek architektonicznej sztuki w centrum Saigonu. A niestety otoczony jest rondem i wygląda, jakby wszyscy mieli na niego lekko wyjebane. Ten wyraz tylko był odpowiedni. Populacja Saigonu ma aż 10% katolików, co tworzy 800 000 wierzących czy wiernych katolików. Nie wiem ilu praktykujących, ale to dość pokaźny kąsek. Jesteśmy w Muzeum Zbrodni Amerykańskich w Wietnamie, które teraz się nazywa Muzeum Wojny, właściwie pamięci wojennej. Kiedy północny Wietnam wbił do południowego, wszystko się pomieszało i nagle upadek Saigonu stał się wyzwoleniem Saigonu, a komuniści stali się ludźmi pragnącymi pokoju i zjednoczenia Wietnamu. Tak więc ta historia jest tak pomieszana, że sam już nie jestem w stanie stwierdzić, co było dobre, a co złe i czy tak naprawdę południe wspierane przez Amerykę było głodne zjednoczenia, czy to jednak świetna komunistyczna partia wspierana przez Chiny i ZSRR łaknęła spokoju. Głównie wszystkie wystawy opierają się na pokazaniu amerykańskiego zła i amerykańskiego uboju wojennego, to znaczy ofiar napalmu, ofiar wszelakich niehumanitarnych metod wojennych, dzieci, krew, krzywi ludzie i takie tam rzeczy rozczulające człowieka. I tak sobie chodzą wśród tego wszyscy Amerykanie z aparatami, robią zdjęcia i podziwiają. W większości kapitalistycznych, komunistycznych rewolucji nie pieprzą się z więźniami i przeciwnikami politycznymi. Tak samo zrobił Ho Chi Minh i z pomocą Francuzów wypracował sobie system więzień, w których przetrzymywał wszelakich wrogów i wrogów ustroju, przeciwników politycznych i ludzi, którzy nie popierali jego wizji. Rekordziści spędzali w takich więzieniach przez 20 lat i przeżywali. Najgorsze było to, że dostawali bardzo mało jedzenia, picia, a temperatury sięgały 40 stopni. Więc 15 kopach w takiej małej celi na przykład nie było też przyjemnie. Przypuszczam, że zapach trału, moczu i innych ciekawych rzeczy. Ludzki odor. Takie klatki służyły za karę. Nie szło ani siedzieć, ani kucnąć, po prostu trzeba było cały czas leżeć. Specjalny produkt importowy Francuzów przytargany na początku XX wieku wraz z epoką kolonializmu. Przytargali swoją gilotynę, czyli swoją ulubioną pokazową sztukę zabijania. Praktycznie znaną z bajek, wszelakich bajek, które widzieliśmy za dzieciaka. Ostatni raz została użyta w 60 roku na jakimś marnym, biednym studencie, który głosił propagandę nacjonalistyczną w Wietnamie. Komuś się to nie spodobało i jego głowa została lekko ucięta. Właściwie lekko mocno, bo odpadła całkowicie.
a teraz sobie tutaj stoi i służy przykładem. Może jeszcze kiedyś zostanie użyta. W takich tunelach włazili do środka. I tam był bunkier, który chronił przed bombami. Takie ciasne wejście i tam podobno się mieściło przepływowo. Ile? 20 osób na minutę wchodziło? Tak. No. Mieli niezłe skillsy. Aż mnie sutki świerzbią, bo zatarłem. Wszystkie tunele były kopane ręcznie, bez użycia żadnych materiałów typu cement, typu beton. Wszystko było wspierane przy użyciu klepianek i drewna. A do kopania używali tylko łopat, rąk, patyków i co wpadło w ręce. Przy 10-metrowych tunelach było to nie lada wyzwanie. Ilości z tej ziemi, które zostały, właściwie ciekawe, gdzie one poszły. Zagadka ziemi, która powstaje w wydobyciu, w kopaniu takich tuneli, też jest bardzo prosta. Po prostu wyrzucali ją do rzeki, która płynie jakieś 50 metrów stąd. Więc rzeka, przypuszczam, zyskała nieco na płytkości, czyli straciła na głębokości. Nie wiem, jak to nazwać. Pułapka porośnięta igielitem. Teraz jest na tym igielit, wcześniej było po prostu trawsko, którego nie było widać. Ktoś na to stawał i wpadał do dziury z kolcami do góry. Niezbyt humanitarne metody, ówcześnie zabronione w ówczesnych czasach wojennych. Po takich kolcach najczęściej umierało się od razu albo z infekcji po paru dniach. 后来呢，因为跟美军打战越来越激烈，所以他们就在这 Na szczęście te wszystkie metody, które tutaj widzieliśmy, zostały zbanowane w latach 70. To znaczy zbanowane przez United Nations. Oczywiście kto zechce może ich użyć, ale wtedy nie będzie zbyt pochlebnie traktowany przez wszystkie narody zjednoczone. Wiadomo, wojna niby nie ma zasad, ale jednak ma. To znaczy nie można używać na przykład plastikowych min i takich właśnie pułapek. Armia Wietkongu walczyła przy kucu. Po takich tunelach się chowali i Amerykańcy mieli z nimi duży problem. Były dwie duże inwazje amerykańskie w celu odkrycia tych tuneli. Pierwsza miała 8 000 amerykańskich żołnierzy, którzy sobie z tym nie poradzili. Potem 10 lat później 10 000 żołnierzy, 30 000 żołnierzy, którzy też sobie z tym nie poradzili. Cały sekret polegał na tym, że amerykańskie wojska uważały gazowanie tuneli i zalewanie tuneli jako skuteczne. W tym jednak wypadku tunele miały różne piętra. Tak więc zalewali i gazowali tylko pierwsze piętro, a reszta została nieruszona. W takim tunelu można było pozostać przez wiele dni. Były zapasy jedzenia, były zapasy tlenu, były odpowietrzenia i inne wyjścia w okolicy 50 km. Te tunele były ogromniaście długie. Większość jednak była strasznie niskich, więc ludzie spędzali czas w pozycji przykucającej przykucie. No. Tutaj mamy odpowiedniki z tuneli. Sięgały do trzeciego piętra, czyli 10 metrów pod ziemię. Było w sumie dosyć łatwe wytropienie takiego czegoś z psami. Psy wyczuwały zapach ludzi wydobywających się z tych szczelin i dziur. Gdyby znaleźć wszystkie takie dziurki i zatkać, to by zadziałało, ale było ich zbyt dużo. Ponad 1000 osób walczyło w podziemiach w jednym czasie. Była to armia Wietkongu, która najechała z północy i próbowała dostać się do Saigonu. Jesteśmy w bardzo niedalekiej okolicy Saigonu, to jest tylko 40 km od ścisłego centrum. Właściwie jest to dalej Saigon, jakby nie liczyć. Ogromne miasto, które ma 100 km na 40 km wielkości. 1000 ludzi pod ziemią i 30 000 na powierzchni amerykańskich wojsk nie potrafiło sobie z nimi poradzić. Doskonały przykład, że wojny z ludźmi z podziemia nie da się wygrać z rzeczami naziemnymi. To znaczy czołgi przynosiły tutaj bardzo mały skutek. Jak można wypędzić ludzi z 10 metrów pod ziemią za pomocą czołgów? Praktycznie się nie da. Wchodzimy właśnie do tuneli Kuchi. Mają jakieś 1,20 m wysokości. I jest tam wuchta ludzi i echo. W takich tunelach właśnie sobie żyli i chodzili Wietnamczycy z komunistycznego północnego Wietnamu.
Hopie, nie lub sobie tutaj zdjęć, bo ja idę. O dziwo, największy problem w tunelach to były choroby typu malaria. Czytałem, że prawie 100% było w którymś punkcie zainfekowanych malarią. Więc nie mieli lekko z chorobami zakaźnymi. Do tego jeszcze ciepło, do tego jeszcze robaki, pełzaki, skorpiony, które były wszędzie. Ale fajnie. Właściwie to nic nie widzę. Jest ciemno, a ludzie stoją. Idę. Chcesz iść dalej, czy w prawo? W prawo. Tak? No. To ja idę dalej. Nie. No dobra. No dobra, to jak chcesz. No, i jesteśmy po tunelu. Tak właśnie sobie chodzili po środku. To nie jest przyjemne. W takich tunelach walczyli. Teraz już wiemy, dlaczego oddziały walczące z ludźmi tunelów nazywały się potocznie szczurami. Chciałem powiedzieć, albo oddziałami szczurów. Wchodzili w ciasne dziurki i przeciskali się bezwazelinowo. Ile ludzi tutaj się urodziło i umarło. Masa. Nie chciałbym na co dzień podróżować takimi tunelami, trzeba przyznać, chociaż nie mam jakiejś szczególnej lękliwości przed małymi powierzchniami. Amerykanie i Ruscy zostawili tutaj trochę zabawek. Trochę kałachów, trochę M16, trochę M60 i teraz z tego mogą korzystać turyści, po prostu. To co zostało musi być zużyte, w celach pokojowych oczywiście. Tak więc jest tutaj strzelnica i można sobie postrzelać z kałacha. Wiadomo, żadna rozrywka, wszędzie można sobie postrzelać z kałacha. Ale nie jest zbyt drogo, właściwie ceny takie jak w Polsce. Jakieś 5 zeta za nabój. Przewinie się w okolicach 500 turystów dziennie, więc mają 25 000 zeta w kielni. Za strzelnicę i parę naboi, które dostali za darmo od Ameryki. Albo ZSRR. No. Komuniści byli dobrzy. I gdyby nie komuniści, nie byłoby stolicy w Saigonie. Co kompletnie mi się nie zgadza z logiką. Ale tak głoszą w przekazach swoich komunistycznych. Tak więc historia jest niezbyt wiarygodnym źródłem informacji. Wystarczy parę lat i już się zmienia. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego Saigon to Ho Chi Minh, a Ho Chi Minh to Saigon. Mylą te dwa miasta, chociaż to jedno i to samo miasto. Więc jak to się stało, że nazwa się zmieniła? W 1975 roku, kiedy komuniści wygrali i zjednoczyli Wietnam, nazwę miasta zmieniono na cześć przywódcy północnego Wietnamu Ho Chi Minha, na którego placu teraz jesteśmy. I gdzie stoi za mną dumnie, kiwa do ludzi swoją betonową łapą, czy tam brązową łapą. Kim był Ho Chi Minh? Taki trochę fachmęciarz, jakbym go nazwał. Dał się porwać komunistycznym i socjalistycznym wizjom i wierzeniom. Podróżował przez parę lat swojego życia, trafił do Anglii, Ameryki, Francji, gdzie podobno nauczył się angielskiego, francuskiego, chińskiego, rosyjskiego, był poliglotą i tam też w tych wszystkich krajach zaznał politycznej edukacji. Tak więc uczył się w Moskwie, uczył się podobno trochę w Ameryce, oprócz oczywiście bycia pomocnikiem kucharza, czyli hajsy trzepał na kuchni, a wydawał na edukację. I tak też się działo do powiedzmy jego 50 roku życia, kiedy na dobre zakręcił się w komunistycznych kręgach, został starszym komunistą, nie wiem, sekretarzem
czy tam osobą odpowiedzialną za indoktrynację i wrócił do Wietnamu, założywszy swoją partię komunistyczną. Zaczął powoli dążyć do zjednania sobie narodu. Niewiele później został premierem, prezydentem i wymówił, właściwie podjął kroki w celu wymówienia francuskiej kolonialnej okupacji. Tak więc napisał dokument stwierdzający niezależność Wietnamu. Oczywiście nikt tego dokumentu nie uznał przez następne 10 lat, ale Moskwa i Chiny poparły patent i przez 30 lat trwała wojna amerykańsko-rosyjska na ziemiach Wietnamu. To znaczy południowy Wietnam ścierał się z północnym w celu oficjalnym zjednoczenia. Cała idea Ho Chi Minha polegała na zjednoczeniu ludzi, zjednoczeniu Wietnamu Północnego z południowym. Ogólnie piękna wizja jedności, ale czy tak naprawdę ludziom na tym zależało, to nie do końca wiadomo. Południowi twierdzą, że północ na nich napadła, północ twierdzi, że robiła dobrze i wyzwalała południe. I tak ta wojna się kręciła przez 30 lat, a Ruscy i Amerykanie dosyłali broni i wojska. Tak więc teraz stoimy teoretycznie w komunistycznym Wietnamie, ale tego komunizmu nie czuć w powietrzu, ani nie widać. Wszędzie wokół nas są wysokie budynki, dobre sklepy, zachodnie marki, dobre samochody i jest drogo, no. Drożej niż w reszcie Wietnamu. Teoretycznie drożej niż w Warszawie czy w Londynie. Jest duża rozbieżność pomiędzy biednymi a bogatymi. Tak więc Ho Chi Minh dumnie stoi nad kapitalistycznym miastem Ho Chi Minh City, mimo że jest komunistyczne. Jutro lecimy do Singapuru, a teraz małe odchudzanie rowerków i próbujemy wysłać tą pomarańczową paczuszkę do Polski. Powinna kosztować w okolicach 50 zeta. Są tam wszystkie zbędne rzeczy tak naprawdę. Dzisiaj będę pakował rowery, co będzie nie lada wyzwaniem, bo chcę to zrobić tak mądrze, żeby przetrwały następny lot, właściwie 2 loty i ważyły poniżej 25 kg razem. Wielkie odchudzanie. Szymon się podobno tak odchodził, że chyba z 6 kilo nawet. Dzisiaj jak na wagę wszedłem, to było 83 po kupie. Serio? No. Ale coś nie wierzę tamtej wadze, bo To ja muszę się jeszcze raz jakiś jestem taki Bo to jeszcze to spulpeciały. jest niemożliwe, żebyś ty schudła, a ja przytyła. Czemu? Przecież ty pieprzasz więcej. No, ale to jest niemożliwe. Jutro rano lecimy do Singapuru i próbuję rowery standardowo włożyć w jedną paczkę rowerową. Musi się zmieścić w 25 kg. Tak więc wylatują siodełka, sztyce, wylatują przerzutki, łańcuchy. I razem to strytytkować, potem taśmą obwinąć do pakowania żywności, potem do worka na śmieci, może 6. Taśma klejąca na to i powinno działać. O, taki worek by nam... Gdyby nie trytytki, to byłoby ciężkie. Taśma śniadaniowa i rower bardzo dobrze współpracują w lotnictwie. Tak to wygląda. Piękny pomarańcz holenderski.